Największy pomidor na świecie ważył ponad 5 kg, a największy pomidor w Polsce ważył ponad 2 kg. Czy moje odmiany pobiją ten rekord? Zapraszam. Więc największym pomidorem na świecie była odmiana prawdopodobnie taka eksperymentalna, bo nazywa się 9.06 Brown i był on wyhodowany przez Della i Julie Faust, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, w Stillwater w Minnesocie w 2022 roku. Podobno następny hodowca, który się nazywał Dan Sutherland, wyhodował pomidora o wadze 7 kg 600 gram, ale było to niepotwierdzone oficjalnie, więc rekord nie jest uznany. Największymi pomidorami w Polsce, w zależności od roku, były w roku 2018 początkująca ogrodniczka Magdalena Natkowiec-Frąckowiak z Wielkopolski wyhodowała pomidora o wadze 2 kg 218 gram i była to podobno odmiana malinowa przeznaczona do uprawy w gruncie, ale ona ją hodowała w szklarni. W 2022 roku Mateusz Dąbrowski z Zarzecza wyhodował pomidora o wadze 3 kg 528 gram. Także Piotr Cholewa z Raciborza wyhodował pomidora o wadze 2 kg 175 gram i o obwodzie 60 cm. Boże! Ja mam tutaj odmiany ze strony internetowej Delectation of Tomatoes ze Stanów Zjednoczonych i są to odmiany wybrane przez mojego znajomego z Polski i podzieliliśmy się nasionkami. I to są wszystko odmiany wielkoowocowe z dużym potencjałem i jest ich tutaj całkiem sporo i o nich Wam właśnie opowiem. Donskoj. Donskoj pochodzi z Rosji i jest to wielki czerwony bewsztyk albo serce, bo kształt może być zmienny. Waga dochodzi do 1,5 kg, ale przeciętnie 300-500 gram i jest on z rejonu Donu, czyli Donskoj, czyli tak jakby z okolicy Donu. Jest mięsisty, ma mało żelu, mało nasion, jest pyszny, plenny, wysokość 1,80 m, odporny na choroby, 87 dni od posadzenia do dojrzewania. Nie będę Wam pokazywać tych opakowanek, bo one wszystkie wyglądają tak samo. I następna odmiana, Hercegowak albo Hercegowak, pochodzi z Chorwacji, z Hercegowiny, jak sama nazwa wskazuje. Jest to wielki czerwony bewsztyk, przeciętnie 300-600 gram, uprawiany przez pokolenia. Mięsisty, o smaku starego pomidora, 1,80 m wysokości, 85 dni, dobry smak, smakuje jak sos pomidorowy. Niektóre z tych odmian pomidorów mają nazwy od konstelacji albo gwiazd kosmicznych. Jest tych odmian 5 w tym moim zamówieniu i nazwy są takie jak na przykład R. leporis, Westerlund 1,26 albo RS Persei albo AH Scorpii. To są wszystko konstelacje albo wielkie gwiazdy, które właśnie zostały nadane tym pomidorom. Następny pomidor, o którym chciałam Wam powiedzieć, właśnie należy do jednej z tych odmian nazwanych od gwiazd. I jest to KY Cygni. I owoc jest oczywiście bardzo duży, czerwony, jest pyszny, trochę późnawy, bo 90 dni. I jest to krzyżówka Big Zaro i Mega Marv, stworzona właśnie przez tego pana, który sprzedaje nasiona w Delectation of Tomatoes i właśnie nazwa pochodzi od wielkiej gwiazdy. A w ogóle Mega Marv to jest odmiana, która pochodzi od pana Marvin Meissner. Napisał książkę Giant Tomatoes, czyli gigantyczne pomidory. I właśnie od jego nazwiska Meissner i Marvin pochodzi nazwa Mega Marv, jak sami możecie się domyślić. I Mega Marv jest oczywiście wielki, czerwony, o smaku starego pomidora, ponad półkilogramowe owoce, 75 do 85 dni. No i właśnie Marvin Meissner nie tylko napisał książkę o pomidorach, ale także jest autorem tej odmiany, którą nazwał po prostu po sobie.
Następna odmiana, Catapano. Pochodzi od Franka Catapano z Toronto, czyli w Kanadzie. I ta odmiana pochodzi od odmiany Big Zack. Dorasta do 2 metrów. Owoce podobno dochodzą do 2,5 kg. Ma zmienny kształt owocu. Jest mięsisty, dobry i słodki w smaku. Może nawet mieć nosek. 80-85 dni. Moses, czyli Mojżesz, ma liść ziemniaczany, jest wielki, różowy, 90 dni, czyli taki późnawy, plenny, smaczny, odporny na choroby. Owoce przeciętnie pół kilograma, pochodzi z Kentucky, od doktora Mosesa z Williamsburga. Absynt. Absynt pochodzi z Indiany i jest to duży, zielony pomidor. Nie dochodzi do takich rozmiarów jak te poprzednie, bo do 400 gram. I nazwa tej odmiany pochodzi od koloru. Absynt jest to kolor zielony. Twórcą jest Alan Bishop i jest ten pomidor pyszny, kremowy, soczysty, dorasta do 2 metrów, 80 dni. Jest to krzyżówka odmiany Emerald, Aunt Ruby's German Green i Brandywine, czyli użyto 3 odmian, żeby stworzyć absynt. Mega Mat. Jest to wielki, czerwony, słodki, odporny na choroby pomidor, plenny i jest to nowa selekcja odmiany Megadom i Megazak. Czyli widzicie, niektórzy hodowcy ciągle zajmują się krzyżowaniem pomidorów i ciągle wynajdują takie odmiany, które mają największy potencjał, żeby wydać te ogromne owoce. Następna odmiana Severny, co oznacza po prostu północny. I to jest odmiana z Rosji, jak sama nazwa wskazuje. I jest to czerwony bewsztyk, którego waga dochodzi do 1,5 kg. Letni cydr, czyli letni napój z jabłek. Jest to pomarańczowy, duży, pyszny pomidor, który jest słodki, o liściu ziemniaczanym, pochodzi z Rosji 92 dni, czyli późny. Alabama Belle. Ta odmiana to może być ta sama odmiana co Domingo, nie wiadomo. Jest wielki, czerwony, pochodzi z Anglii, z Nottingham, ale niestety nie ma dobrego smaku. Ja to liczę na to, że wyhoduję duży pomidor o pysznym smaku, bo dla mnie nie ma sensu hodować wielgachnych pomidorów bez smaku, bo pewnie nie pobiję tego rekordu. Libanais de Montagne. Jest to mięsisty, pyszny pomidor o głębokim smaku, 85 dni. Jest to jedna z najlepszych odmian jumbo rozmiaru owoców, czyli niektóre odmiany są lepsze niż te inne. Windsor. Jest to różowy pomidor i nazwa podobno pochodzi od tego, że wygrywał wszystkie nagrody w konkursach, a po angielsku wins all to po prostu znaczy wygrywa wszystko. I pochodzi od odmiany Ponderosa, 95 dni, bardzo dobry smak, średnio słodki i jest to pomidor z 1924 roku i twórcą albo odkrywcą był Peter Henderson, czyli tak jakby pomidor historyczny. A teraz następna odmiana, której nazwa pochodzi od gwiazdy, R. leporis i jest to duży, mięsisty pomidor, no ale smak może być troszkę słaby, 80 dni i jest to krzyżówka Big Zack i Belmonte, którą stworzył właśnie także Dale's Delectation of Tomatoes w 2014 roku. Następna gwiazda Westerlund 1,26 i to jest krzyżówka odmiany Big Zaro i Delicious. Delicious także wygrał nagrody za największego pomidora i smak jest taki sobie. Persimmon. Odmiana pomarańczowa, pyszny smak, słodki, intensywny, owocowy, bardzo plenny, 76 dni, czyli wczesny, stworzony przez Thomasa Jeffersona w 1781 roku. I jest to podobno jeden z najlepiej smakujących pomidorów pomarańczowych. RS Persei, następna gwiazda, jest to wielkie serce, ma bardzo dobry, bogaty smak, ale jest bardzo późny.
ponad 100 dni i niezbyt plenny. Jest to krzyżówka odmiany Bullbag i Big Zack, 2014 rok, czyli Big Zack był używany do wielu krzyżówek, tak wygląda. Bezrozmiernej, czyli wielki po rosyjsku, i jest to wielki czerwony pomidor o dobrym, intensywnym smaku. Jest podane 85 do 90 dni, pochodzi z Rosji i jest to odmiana komercyjna w Rosji. Waga dochodzi do 600 gram, jest to bewsztyk, ma mało nasion i jest bardzo plenny, do 6 kg owoców na jedną roślinę. A.H. Scorpii, także od gwiazdy. Może to być odmiana niestabilna, bo jest F3, F4, owoce do kilograma, gigant, 85 dni, kształt może być zmienny, odmiana niestabilna, czyli raz bewsztyk, raz serce. Jest smaczny, mięsisty i także został stworzony przez Dale'a z Delectation of Tomatoes i on skrzyżował odmianę Hoy i Delicious. A teraz opowiem Wam ciekawą historię o tej odmianie, która nazywa się Terhune i odmiana pochodzi od nazwiska. I jest to pomidor o liściu ziemniaczanym, jest różowy. Jedyną jego wadą jest to, że nie przechowuje się zbyt dobrze. Owoce przeciętnie do pół kilograma i jest to bewsztyk. Bardzo dobry smak, smakuje jak brandywine. Dorasta do 2 metrów. Pochodzi z USA, 79 dni. I ten pomidor został znaleziony w ogrodzie pewnej starszej pani o nazwisku Terhune. Wszystkie te pomidory były uprawiane w pojemnikach w jej ogrodzie i to było już na początku zimy i wszystkie te rośliny były już tak jakby zmrożone, ale jeszcze miały pomidory. I ta osoba, która poszła do tego domu, to był jakiś, wiecie, agent nieruchomości i on po prostu zobaczył te wszystkie pomidory i poprosił o jeden, żeby sobie zachować nasiona. I ta właśnie starsza pani była znana w tej miejscowości z tych właśnie pomidorów, które uprawiała od wielu, wielu, wielu lat. Nie znała odmiany i dzieliła się swoimi sadzonkami ze wszystkimi sąsiadami i wszyscy mieli te ogromne, pyszne pomidory. I więc ten agent nieruchomości zachował sobie nasionka i po prostu pomidory, które z nich urosły, bardzo mu się podobały i nadał im właśnie nazwę odmiany Terhune od nazwiska tej pani, która miała ponad 90 lat. No i co można powiedzieć? Tak jak powiedziałam, bardzo dobry smak, wielkie pomidory, pyszne jak brandywine. Następną odmianą jest Sylvan Gaume. Jest to wielki czerwony, może być w kształcie serca, ma zmienny kształt, mięsisty, ma mało nasion, wspaniały smak, od 70 do 87 dni, zależnie gdzie uprawiasz te pomidorki, pochodzi prawdopodobnie z Rosji. Do 400 gram owoce, nazwa pochodzi od nazwiska osoby, która go znalazła. Slankards, następna odmiana, także pochodzi od nazwiska rodziny z Michigan w USA. Jest to duży, do bardzo dużego pomidora. Kształt ma także zmienny, może być zżebrowany, ma czasami puste komory nasienne. Wspaniały smak, 76 dni, czyli raczej wczesny. Goldie, jest to pomidor pomarańczowy. Owoce do 1 kg, jest to bewsztyk. Ma bardzo dobry owocowy smak, słodki, 63 dni, czyli wczesny, znany także jako Yellow Belgium albo Yellow Giant Belgium. Znany od 1777 roku albo 1870 roku. Różne są zdania różnych osób, które to piszą w internecie. Czy uprawiacie pomidory na rekord polski? Czy macie jakieś polecone odmiany dla mnie? Mam odmianę Magnum. Któraś z tych może jest najlepsza? Dajcie znać. Cześć!